Wiecie jakie jaja na tym załadunku? Nie akceptuję tutaj takiej konfiguracji zestawu, czyli tandem. Dzień dobry, jak ja się dzisiaj czuję? Posłuchajmy mojego głosu. Sama nie wiem, ciężko mi określić, ale żyję. Wczoraj na noc zjadłam sobie 2 cytryny z miodem, pokroiłam je na plasterki i wylałam miodem, tak postało z pół godziny i zjadłam to. Wypiłam gorące mleko z miodem, a wcześniej jeszcze taką już herbatę ciepłą z sokiem malinowym od mamy. Tu mam dalej w termosie jeszcze ciepłą i wzięłam jeszcze ibuprofenek. Czy coś ze mnie będzie? Zobaczymy, ale kurde, no trzeba w końcu wyzdrowieć, co? Dobra, jedziemy 1240 na dzisiaj, a jedziemy do Rzymu, przypominam, z Hiszpanii. Jedziemy do Rzymu. Trwa poranny ruch. Ja już mam prawie 4 godziny ujechane i znowu się chce spać. Wstajemy na pauzę, tak czy tak trzeba. Wy oglądajcie wschód słońca, a ja się idę położyć na pół godzinki i wtedy wstanę i zrobię coś może do jedzenia. Chociaż nie jestem głodna, ale nabiorę sobie po prostu. Dzisiaj będzie jazda w czapce. Jezu, jaki mam dziwny głos, nie? Kurczę. Ale wiecie co? Ja wiem, dlaczego jestem chora. Jestem chora, bo przez 3 ostatnie miesiące kiepsko się odżywiałam. I takie są tego efekty. Taki jest teraz efekt, że ja byle pierwszy prysznic, wyszłam na zimne i chora. Dobra, jedziemy dalej. 920 do celu. 3 godziny do włoskiej granicy. Kurczę, wiecie co? Chyba stajemy na kawę już po włoskiej stronie, chociaż muszę jeszcze się zatrzymać, wodę nabrać, bo tutaj byłam wodę teraz nabrać. Kierowca siedzi za kierownicą obok i śpi też. Zajechał przed chwileczką. Byłam nabrać wody, ale strasznie wolno jedzie. Także przez 3 minuty naleciało mi jakieś chyba 2 litry, więc 20 litrów nie będę tu stała. A widziałam przy tym, że gość stoi i siedzi przy telefonie, myśli sobie albo leje wodę, albo w telefonie siedzi. A to woda tak po prostu leciała. Jedziemy na Marsylię. Fajne klimaty się zaczynają, ale tutaj też jest 9 godzina, ale jest 8 stopni ciepła tylko. Kurczę, w końcu te mikrofony tego muszę odpakować. Będziecie mnie dobrze słyszeć. O, i mój słaby głos jest dobrą okazją dla mnie, żeby rozpakować te mikrofony. Ale mam smak, mam beł. Więc nie bójcie się, to nie COVID. Zresztą ja już miałam COVID raz, więc jestem zaszczepiona, więc mam nadzieję, że już nie będę mieć drugi raz. Bramki w kierunku Marsylii. Popatrzcie, tutaj nie może być korka na bramkach. To jest chyba z 50 bramek.
Jak oni robią te wjazdy, popatrzcie. Ja sobie w końcu do tej Francji gdzieś zderzak porysuję. Zła jestem. Gdzieś był wjazd na parking, a ja go nawet nie zauważyłam. Ale tam jest jeszcze parking, tak? To okej. No dobra. Ale przynajmniej jest ładnie, nie? Drzewka. Kurczę, aż wolałam tutaj zrobić zdjęcie pod drzewem. Zimno, bo zimno, ale będzie mieć zdjęcie pod drzewem. Krótkie te rajki, więc staję na dwie. Jak dawniej dłużycą. A już wam mówię, po co staję. Dopiero co ruszyłam, a już stanęłam, nie? Ale mam spotkanie o 9:30, dosłownie za minutę. Mam dzisiaj 2 spotkania w ogóle. Więc powiem wam szczerze, że dzięki tej pandemii, ile ja teraz rzeczy mogę załatwić w trasie, dzięki pandemii w zasadzie to ja mogę jeździć, dalej pracować jako kierowca i prowadzić firmę. Bo wszystko załatwiam zdalnie, więc już się przepinam na telefon i spotkanie. Patrzcie, jak Wolwi ładnie wygląda. Spotkanie skończone, nawet poszło szybko. Nabrałam sobie tam wody. No ale musiałam mu zrobić jeszcze zdjęcie. No i witamy w Cannes. Całkiem ciepło tu jest, 13 stopni. Morza niestety nie widać, było widać przez chwilę z górki. Ale są palmy. Wolwi, oglądaj palmy. Ale piękna woda i jej, jaka to wesoła. Wygląda tak ładnie, jakby było lato. I oto wjeżdżamy tunelem francuskim, a wyjeżdżamy wyjazdem włoskim. Granica przejechana, właśnie wjeżdżamy do Włoch. Wolwi, jesteś pierwszy raz we Włoszech. Czyli Eurowag już działa? Już jest Eurowag włoski. Moje urządzenie do poboru opłat, także świetnie. Dziesiątka tu jest. Wow, jak to pięknie! Jezu, tak, ja to chcę. Włoskie parkingi, ten jest mega duży. Nie mówcie, że się na jakąś wagę w tego wywałam. Będzie dużo lepiej. Tam są te policje, nie będę ich zaczepiać sobą. Piękna jest ta droga wzdłuż wybrzeża, ale też męcząca. I wiecie co? Najwyższa pora iść na tą kawę włoską. Ale wiecie co? To mogę. Dobra, jedziemy dalej, co? Jest kawa. To jest dość zabawne, bo tą drogą, to znaczy nie tą drogą, ale tą drogą równoległą, tylko lądówką, której idzie dosłownie przy nabrzeżu, przez te wszystkie miasteczka włoskie. Jechałam w 2015 roku? Nie, kiedy ja byłam na wakacjach?
w tym u Anity w Saint-Tropez. No nie pamiętam, ale kilka lat temu właśnie byliśmy u mojej przyjaciółki, która mieszkała w tamtym czasie jeszcze w Saint-Tropez. I jak jechaliśmy właśnie z Włoch, no patrzcie, stoję jak nie powiem kto na rozpędzie, ale nikt mnie nie puści. Włochy! No i właśnie to jest takie zabawne jechać, bo pamiętam, że wtedy jechaliśmy właśnie dołem, to cały czas co chwilkę gdzieś tam było widać tą autostradę i te wiadukty, które są gigantycznie wysokie. Jezu, jakie one są wysokie. Jak jedziemy, to widać, że jest wysokie, ale z dołu to w ogóle wygląda, jakby to było w niebie. Ta droga, po której jedziemy, wygląda, by była po prostu drogą przez niebo. Więc tak sobie się wtedy zachwycała. Myślałam, kurczę, tam jechać ciężarówką, tą drogą, to by było dopiero. Osobówką wiadomo, że żadna frajda, bo z tych wiaduktów nic nie widać. Z wiaduktów nic nie widać. To kierowca bez kamizelki chodzi zaraz przy białej linii w kurtce czarnej i dopina prądaka. Ale no to właśnie to jest ciekawe, że teraz sobie jadę do 2 czy 3 lata później jadę sobie tą trasą, którą tak się chciałam przejechać i to jeszcze jadę swoją ciężarówką. Ale tej pizzy za dużo zjadłam. O nie, jeden kawałek był w sam raz, to była taka gruba pizza i bardziej smakowała mi ta zwykła margarita. Ta zwykła margarita miała także bazylię. Miała grube ciasto. Ja generalnie raczej wolę pizzę w stylu neapolitańskim, czyli takie super cienkie ciasto. Ale ta też była świetna. Miała takie puszyste ciasto, a od spodu miała taką skorupę chrupiącą. A u góry serek. Cudowne to było. O. Ale teraz to ja bym tego się po prostu wolnęła, na przykład poszła spać, ale to trzeba dojechać te godziny, żeby coś na jutro zostało. Na razie na ładunku na jutro jeszcze nie ma. Rozmawiałam z Aleksem. Też jeszcze nie wiedzieliśmy właśnie, wczoraj tak rozmawialiśmy, że jakby mi choroba nie ustępowała, to może lepiej by było bezpieczniej w tych czasach zawrócić do Polski już. No ale dzisiaj się obudziłam i głosu dalej nie mam takiego normalnego, ale już czuję, że nie postępuje, więc skoro nie postępuje, to może niedługo będzie regres. Więc może jeszcze gdzieś coś, może gdzieś jeszcze pojadę. Na razie nic się fajnego nie udało jakoś znaleźć. Jutro się trzeba rozładować, to jest priorytetowe. A w galerii handlowej powiem wam szczerze, że jeszcze jak tyle lat jeżdżę, to jeszcze nigdy w życiu nie miałam dostawy do galerii handlowej. To jest ciekawe. Idzie wolwiacz biały, ale patrzcie. Stacji się nie udało stanąć, już zawalona o 5, ale tu jest niby jakiś parking. Gdzie jest za chwilę. Jak to wygląda? Parkowanie. Duże miejsca są. Może się znajdzie, tak. Jak to zrobić? 20 minut mi zostało, nie bardzo już mam czas chyba. Gdzieś jeździć, pasowałoby tutaj stanąć.
A wiecie co, ja chyba stanę po prostu tutaj. Ciao! Parli italiano? No. Ho visto qualche video che hai fatto in italiano. No dobra, ten kierowca obok kończy pauzę za 15 minut. To pewnie już poczekam i wtedy się wstawię na jego miejsce. Ale nie ma co jechać, bo tak czy tak będę musiała stanąć na zatoczce SOS, a nie wiadomo jakie akurat są. Poczekajcie, jak tutaj wygląda. Chociaż następny parking tutaj widzi, ale to gdzieś trzeba zjeżdżać do miasta, to nie odpada. Tu później za ile? Ale to po tej stronie. Później jest pompa i nie pokazuje, że na zielono jest miejsca są. Ale 25 minut to już, już nie mam tyle czasu pracy, 25 minut, znaczy czasu jazdy, bo już mam prawie 10 godzin. Więc to patrzę, że jak się przestawię na jego miejsce, to muszę tak za bardzo, muszę tak nie za bardzo przytulać się do tamtego, bo będę miała problem, żeby się wywinąć nad ranem. No dobra, przestawiłam się. Jak się przestawiałam, to zaraz mi coś dojechało do tyłu, widzicie? I już nie chciałem stąpić, bo chciałam się jeszcze bardziej schować, ale dojechał mi do tyłka i tyle. No ale nic. Nie jest miejsce, żeby wyjechać. Tam jest zakręt. Tam też osobówka jest. Nie wiadomo, co ta osobówka tu robi, no ale... No ja nic, z tą osobówką też wyjadę. Powinno być ok. A czy tu jest bezpiecznie? To powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że tak, ale... Dowiemy się rano. Dobry. Jak wiecie, zawsze jak wstaję, to wychodzę i obchodzę zestaw, czy wszystko ok, ale na tym parkingu nie ma szans. Ja z tego auta nie wychodzę, odpalam, wyjeżdżam, tyle. Paliwo jest. Mam nadzieję, że reszta też jest. Masakra, powiem wam, nie mogłam spać w ogóle. Jak już wieczorem zasypiałam, to słyszałam, że jakaś ciężarówka, tak by, no, usłyszałam jakiś hałas. Więc zasunęłam firankę i słyszę jakiś krzyk na parkingu, jakaś jakby kłótnia, ale jednostronna, i słyszę, że z ciężarówki obok. I słyszałam taki jakby arabski język, albo w ogóle język, który no, nie pasował do żadnego europejskiego, którego znam, którego słyszałam. I sobie myślę, Jezu, co to się dzieje, ale ta ciężarówka miała pozasuwane firanki. I w którymś momencie jeszcze zaczął pies do tego szczekać. I nagle ta ciężarówka tak się kiwnęła mocno i się wszystko się uciszyło. Myślę sobie, oj, co się dzieje? Więc ja kompletnie nie wiem, co się tam działo. No i nagle się zrobiła cisza, więc myślałam, nic, no. W połowie pauzy jestem. Co zrobię? Nic nie zrobię. No i nic, i w końcu po kilku godzinach zasnęłam. Wstałam dzisiaj, miałam 40 minut do końca pauzy. Nie chciałam mi się wstawać, ale wstałam, słyszę, zajechała jakaś osobówka. Tak odsłaniam lekko na zgaszonych światłach firankę, patrzę, wyszedł gość i chodzi po parkingu i zagląda po kabinach. Myślę sobie, no ale cię światło boję teraz odpalić i się ubierać normalnie, bo nie wiadomo kto to, bo jaki gość normalny o godzinie 2 w nocy chodzi po czarnym parkingu na ciężarówek. Znaczy ja się domyślam, kto to był, w osobówce był drugi gość. Ja się domyślam, że to nie byli ludzie zainteresowani mną jako kobietą, przynajmniej raz ja mam spokój. No ale wciąż takie uczucie, wiecie co, nie za fajne. I siedzieli ci goście w tej osobówce, siedzieli i myślę sobie, kiedy ta pauza mi minie, joj. Ale przed chwilką odjechali, więc dosłownie czekam, żeby mi wyszła pauza, odpalam i jadę. Teraz wyobraźcie, że auto mi nie odpala, bo mi na przykład prąd odłączyli z zewnątrz. I wyjść wtedy. — 471 do celu. 5,5 godziny jazdy pokazuje. Gdzieś po drodze staniemy na pauzę. Spoko. Zimna kawa. Fajnie tutaj jest, wiecie, pod względem, tak pod kątem zdjęć, bo jest czarne niebo, dzisiaj jest bardzo gwiaździste niebo, aż się prosi porobić jakieś zdjęcia nocne, ale weź wyjdź na takim parkingu auta z aparatem, no przecież aż tak bardzo nie potrzebuję tych zdjęć nocnych. Jeszcze minuta dosłownie, wiecie co? Aż mnie brzuch rozbolał. Ja jak się stresuję, to mnie brzuch boli. I mnie brzuch rozbolał z tego
takiego stania już tutaj czekania na koniec pauzy. A wczoraj sobie tak myślałam, jak stanęłam na pauzę, patrzę znowu, już jest 50 minut, a ja tyle co się ze wszystkim wyrobiłam, sobie myślę, kurczę, że ta pauza nigdy się nie ciągnie w drugą stronę. Zawsze jest za krótka, zawsze minęła nie wiadomo kiedy, ale w drugą stronę nigdy tak nie ma, że pauza się dłuży. I zaraz na drugi dzień już by się dłużyła. Myślę, kiedy już chcę odjechać, bo ci goście stoją i zaglądają. No, dobra, jest. Możemy jechać. Sprawdzę chociaż, czy jest sprzęt zapięty. Tutaj mam hamulec. Wyciągam. Zapięty. Dobra, jedziemy. Jeszcze jakiś parking następny za 2000 metrów. Kurczę, no. Się okaże, że tam będzie ładny oświetlony parking. Ale by było. Jak tak sobie patrzę w lusterkach, to wygląda na wszystko ok. Będę chyba nie pocięta. No nic, dobra, jedziemy do tego Rzymu. Idę na kawę, bo mam ochotę. No, Włosi to się znają na prezentach, powiem wam. I na słodyczach. Włosi to się w ogóle znają. Ale patrzcie na to. Jejku. Dobrze, że ja nie mogę słodyczy, bo ja bym je wszystkie zjadła. Ja bym je wszystkie wzięła, każdego bym musiała spróbować. Woda mi się skończyła już całkiem, więc tu mam soczek świeżo wyciskany, pomarańczowy i kawę. Stoi i wolni. Mówią, że kawa to podstawa, kawa jest, jedziemy teraz dalej. No dobra, 4 godziny przyjechane, pora pauzować. Chyba się położę. Jest 7 godzina, chce mi się spać. Ale ciemno, patrzcie jeszcze. Idę spać. Fajnie się spało, jechać się nie chce, ale chyba trzeba pojechać. Trochę się martwię znowu teraz tym, że przeszłam sobie miejsce rozładunku na Google tym takim ludzikiem, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I trochę się martwię, bo nie zobaczyłam żadnego znaku kierunkowego, gdzie są rozładunki dla ciężarówek. A to jest ogromna galeria handlowa, która ma kilka poziomów. Parkingi oczywiście niskie, 2 metry. Kurczę, żebym ja się gdzieś tą ciężarówką nie władowała, gdzie nie trzeba. Więc teraz będę pisać w takim razie do Alexa, czy nie ma przypadkiem jakiegoś numeru do klienta. Znajdź bereszkę. Z takiej wielkiej galerii handlowej. Jak się jedzie na zakupy, to ciężko jest znaleźć konkretny sklep, a znajdź jeszcze sposób dowiezienia towaru ciężarówką dla nich. Chyba że może się okaże na miejscu, że mają jakąś swoją osobną halę. Osobna nowa część galerii jest wybudowana i będzie coś widać na miejscu. Zobaczymy szybko. No i tym oto sposobem dojechaliśmy do obwodnicy Rzymu, dużego ringu. Grande Raccordo. 3 km, to jest tak, dostałam telefon do człowieka od rozładunku, już zadzwoniłam, rozmawiałam. Powiedział mi, że są oznaczenia. Wytłumaczyłam mu. Powiedziałam mu, że duża ciężarówka, duża przyczepa. Mam nadzieję, że zrozumiał. Po angielsku trochę kaleczył. Powiedział, że są 3 zony rozładunku dla ciężarówek w tej galerii handlowej i że są oznaczone, że znajdę. Lepiej, żebym znalazła.
No patrzcie. Tutaj. Ale parking nie. O Jezu, nie lubię takich miejsc. Strasznie nie lubię, ale przecież muszą mieć miejsce dla ciężarówek. To jest oczywiste, ale boję się, że oznaczenia są kiepskie. Goods delivery, okej, czyli tutaj jest goods delivery. Tylko czy nie było tam narysowane ciężarówki, no ale z założenia to jest burdele. O, czekajcie, bo ciężarówka za mną jedzie, jest szansa, że to tutaj. Że też mnie nie wyprzedziła i ja bym jechała za nią teraz. Czy to jest możliwe, żeby to było takie łatwe? Wiecie co, puszczę tę ciężarówkę. Ona wie gdzie jechać, niech sobie jedzie. Dobrze, jest parking pode mnie. Hi, it's me again with a delivery from Spain. Okay, 1 minute, please. Yeah, thanks. And you arrive in the... Yeah, I am already here and I passed IKEA. Is it okay? Yeah, 1 moment. Oh. The truck is yellow now. No, it's black, but I wanted to ask if I'm going well because I turned to deliveries and I am on my left. I've got IKEA. Should I go like still keep going? Small one. But I can't see any signs. Ay, madre mía, me queda con San Pedro. Ay, no. Co on powiedział? Nie wiem co powiedział i się rozłączył. Zajebaliście, nic, poczekam tutaj chwilę, może coś. Nie wiem co. Okej, czyli dobrze jadę. A, widzicie? Za zakrętem dosłownie były znaki. Scario Merci Moli. Dobra. Patrzcie jak łatwo się udało. Ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałam numer telefonu, bo bez tego to bym miała trochę więcej stresu. 200 metrów. Lepiej sobie dam tutaj wysoki pułap. Przełamania. Wolwi, drapujemy się. Ciao. Ciao, grazie. Aż nie wierzyłam, że tak się uda. Ale zimno tutaj jest. Wiecie? Jest 5 stopni, ale jakby było mniej gdzieś. Zimno. Dobra, w międzyczasie już sobie wbijam adres do załadunku. Ładujemy na Amazonie na powrót. No dobra, przestawiłam się trochę. Idę otwierać im drzwi. O! Bokiem. Hej, Jezu, zobaczcie to. Ej, patrzcie jak się dorwali. Gdzie jest ten sterko, kurde? Jak się dorwali do... No, że chwilę im pokazywać jak to się robi. To nie robię. Oni już mają mogę otworzony. Ja nie mogę. Kurde, to mi pasuje. Coś wam powiem, takiego rozładunku to jeszcze nie widziałam chyba. Żeby tak szybko to szło. Ja musiałam biec, bo ja myślałam, że oni za chwilkę rozbiorą mi auto całe do tego rozładunku. 10 osób policzyłam, jeszcze mi kawę przynieśli. Ale się śmiali, że normalnie tak to nigdy nie jest. Ja mówię normalnie, też tak nigdy nie mam. Ale jak widzę, że tak się palą do tego, co im będę przeszkadzać. Dobra, połączono. Popatrzcie, oni sobie tam wyciągają swój towar. Oni to gołymi rękami biorą. Nie czekają w ogóle, zanim wózek widłowy przyjedzie. Już od razu biorą, ściągają na ziemię palety. To są lekkie, ale wciąż. Jezu, ja tu będę jeździć teraz, ja chcę jeździć na Włochy. Dobra, widzicie, nawet mam czas, żeby zrobić papiery. Od razu elegancko wyślę. Tak to ja mogę pracować. Coś jeszcze ze mnie będzie. W końcu sobie ogarnęłam, widzicie, system. Ojcie. Od razu wyślę zlecenie, CMR-kę do księgowej. Księgowa dostanie fakturę, wyślę całość. Dzisiaj jest który? 9, 60. Czyli zaczynam działać jak firma prawdziwa.
wszystko od razu płynnie. Idzie dalej. Rozładunek zrobiony. Papiery wysłane. Jezu, w końcu już wiem, jak te papiery robić. Do takich najprostszych rzeczy się zawsze tyle dochodzi. Ja przynajmniej tyle muszę się zamęczyć. 22,6 wyszło spalanie na tej trasie. 20 ton. 20,5 no, pokazuje waga, ważył zestaw. Średnia trasy wyszła, zresztą wam pokażę. Tak wyglądają dane tej trasy, 20,5 tony. Jazda taka 8,5, 8,7. Różny teren. Także zdecydowanie szybsza jazda teraz niż ostatnio. I ja się w ogóle nie starałam. Dobra, teraz wyjedźmy stąd. Auto białe jest z Polaka, ale przez tutaj właśnie przyszedł do mnie i mówi, czy nie potrzebuje jakiejś pomocy. Jak coś to on tutaj jest jego auto, to już mu dzwoniłam. Przychoraczycie, co? Myślicie, że się nie obrazi? Widzicie, jak ta kamera fajnie mi pokazuje? Tutaj ruch dokładnie. To tam mam lusterko i to lusterko jest zawaliste, tylko że jest brudne. A kamera wszystko pokazuje. To jednak w takim miejscu lepiej jest mieć sygnał, bo ludzie zamyśleni mogą mi wejść. Także tylko, że tyle zrobię prawo minąć na styk i od razu być. Oddalać się od lewej. Ushita, czyli exit. Szukajmy tej Ushita, tak się mówi. To tylko obwodnica Rzymu, a jest od razu ładnie. Tu po prawej stronie nie widzicie, ja widzę, tylko niestety. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałam taki rozładunek jak tutaj, żeby 10 gości przyszło na rozładunek. Ja naprawdę teraz będę jeździć do Włoch. Preferencyjne ładunki dla mnie będą do Włoch. Po prostu genialne to było. No nic, zobaczymy, co teraz w Amazonii załadujemy. Pierwszy raz w życiu będę chyba ładować w Amazonii, tak mi się zdaje. Albo nie, dawniej w Wysersie jeszcze chyba ładowałam, ale to w czasach jeszcze zanim Amazon był takim gigantem jak teraz. Ale Amazon chyba ma jakieś takie swoje specyficzne procedury. No nic, dojedziemy, zobaczymy. Oglądamy dalej. Would you stop your guns if I had you on my side? Come and seal your fate till the end of my desire. No i wygląda na to, że powoli dojeżdżamy do Amazona. Te drzewa właśnie kojarzą mi się typowo z Rzymem. Trzeba przyznać, że Amazon ma dobre oznaczenia. Ciężarówki na skrzyżowaniu od razu kierowali na prawo, żeby zawróciły na rondzie. Osobówki normalnie na lewo. Także ruch też dobrze zorganizowany. Co? Trzeba będzie zaparkować i się meldować. Aha, widzę, że sprawdzają już COVID pasy. Bo coś dziewczyna skanowała. To co mogło skanować? Kod. Kto by pomyślał? Ciao. Devi scaricare? Caricare, sì. Carichi. Cari. So I need to load. Pick up. It's full or empty? Empty. Devi caricare. Okay, this kind of trailer is not accepted here. But I've got an order, so Give me the reference, please. yeah, it's here. Zobaczymy. Nie akceptują tandemów na Amazonie. Ciekawe, nie? ATC nie mam. I co teraz? Nie powiedział mi co parking, co wtedy. I co dalej? Przyjdą do mnie, czy ja? Dziwne, że na Amazonie nie mówią po angielsku, nie? I need to wait here or what? Yes, wait here.
Okej, thanks. Wiecie jakie ja na tym załadunku zajechałam? Jak słyszeliście, powiedziała mi pani na bramie, że nie akceptują tutaj takiej konfiguracji zestawu, czyli tandem. Ale klient oczywiście wie, że to jest tandem i powiedział, że bardzo dobrze. English and my driver don't speak Italiano. That's the problem. English? Yes, very good. She's the teacher of the English. She's the best driver in the whole world. And the woman told me I speak English, she speaks also English, so no problem. I will inform her. No, No nic, ale to czekamy. słyszałeś. No, czekamy. Mamy czekać. No i słuchajcie, no jak się zajeżdża na bramę, wzięła babka numer, no i no słyszeliście, nie? I teraz ja w końcu piszę do Alexa, że mam jeszcze tylko 3 godziny czasu pracy i jak jest Amazon, to muszę stanąć na parkingu strzeżonym, bo pewnie będzie coś fajnego dla złodziei, no i kurde, pasuje się ogarniać. No i on napisał teraz do klienta i klient stwierdził, że mnie nie ma w ogóle na miejscu na załadunku. Zażądał dowodu, GPS-a, nie? No więc musiałam zrobić zrzut ekranu, zalogowałam się na swoją telematykę na Eurowagu i całe szczęście, że zobaczcie, że mam, bo jak wysłałam pozycję z tego zrzut ekranu mapy albo zrzut ekranu w ogóle pineskę Whatsappa, to nie był dowód. Musiał być z telematyki, więc wysłałam z telematyki z Eurowag i tam od razu były moje czasy pracy dzisiejszej, bo jest napisane, widać ewidentnie co, kiedy, ile mi zostało. I dopiero to było dowodem, wyobraźcie sobie, dla klienta, że ja tu rzeczywiście jestem na parkingu i czekam. No i widzicie, siedzą razem w jednej budzie i gość mówi, że moje zlecenie zostało zamknięte, a dziewczyna mówi, że jest problem z konfiguracją zestawu. No? A klient z kolei wie i powiedział, że akceptuje, tylko trzeba mieć, jeżeli jest wysokość rampowa, no to jest jak najbardziej okej. I patrzcie, i rozmawialiśmy właśnie przez telefon. Telefon z telefonem, klient do Alexa, a Alex do mnie i do gościa mniej więcej, ale ja. Ale się w końcu z tą dziewczyną dogadałam, w sensie po angielsku, bo na początku mówiła, że tak raczej średnio po angielsku. Nie chciała po angielsku, ale sytuacja podbramkowa przyszła, to już się okazało, że jednak trochę może po angielsku, więc no. O Jezu, przyszli mi powiedzieć, że jest zamknięty załadunek. Z kolei klient, przedstawiciel klienta z Niemiec powiedział, że koniecznie chce z nimi rozmawiać, bo oni z Niemiec akceptują tandem. Ale ci we Włoszech nie akceptują tandemu i wygląda na to, że chyba nic z tego rzeczywiście nie będzie. Bo ci tutaj tandemu nie załadują, no ale nic, jeszcze czekamy. Poniedziałek, ujechałam 3 godziny, cały dzień stałam na rozładunku i wreszcie na łaskę, pamiętacie, jak powiedziałam, że tylko dlatego, że kobietom po łasce mnie rozładowali, ale zapłacili za przestój, coś tam. Wtorek znowu z kolei, zaś ujechałam 3 godziny, też cały dzień czekałam na załadunek, ale ci też zapłacili za to, że tyle stałam. No i powiem wam, że w tym tygodniu kilometrów nie zrobiłam, ale fajnie, że to przystoi zapłacili. Alex wywalczył to, że stałam tyle. No a tutaj to już chyba nic z tego nie będzie jednak. Chyba jednak ten Rzym jest mi pisany. A kurczę, taka brzydka pogoda. Ani nie wiadomo, może wtedy trzeba by było zrobić tak, żebym postawiła ciężarówkę na jakiś parking strzeżony. Wzięła torbę, pojechała do jakiegoś hotelu w centrum Rzymu, bo teraz przecież hotele poza sezonem będą super tanie. Więc nawet się nie będzie opłacało Rzym. Zobaczmy z ciekawości na Booking.com. I nawet nie będzie się opłacało jeździć jakimiś taksówkami. 700 zł, 500 zł, 400 zł. Widzicie, 120 zł apartament. Kawalerka. A, wiem co mówiłam. Na normalny parking nie postawię ciężarówki, bo się boję po prostu, pomimo tego, że jest niezaładowana, ale mam ponad pół baków paliwa, więc mam ponad 700 litrów paliwa. Tu wiecie, tu telefon, tu aparat, tu laptop. I pojechać sobie na cały dzień poza auto nie nada. No dobra, wyszło tak, że nie ładujemy. Papierów też mi nie podpisali. No ale dobra, z Eurowagu mam całą historię i z GPS-em i z wszystkimi danymi. Co auto, ile to auto było, więc zrobię jeszcze zdjęcie Tahoe. Zdjęcia też mają przecież lokalizację, w razie czego. No i zobaczymy, bo dali zlecenie i teraz się okazało, że zajęli czas, a nie chcą teraz za to zapłacić, znaczy zapłacą. Dobra, muszę szybko ogarnąć. Alex na szybko ogarnął mi ładunek do Hiszpanii.
Co za pech. Kurde, a mieliśmy ładunek do Hiszpanii. Miałam do wyboru Hiszpanię albo Niemcy, ale Niemcy były za dużo lepsze pieniądze, więc stwierdziłam, że lepiej jechać do Niemiec. Jeszcze raz załóżmy gdzieś tutaj na południe się zapuścić. Bo jeszcze trochę jest czasu. O, to się okazało, że widzicie... O, tu jest fajny parking. Taki jak ten w Grecji. O, pamiętacie jak staliśmy w Grecji? To taki jest ten parking, ale to nic, bo chodzi mi o to, że nie jest na samej autostradzie, więc już mi będzie łatwiej się dostać do centrum. Dzisiaj piątek, trzeba zamalować! Dzisiaj jedziemy do centrum Rzymu. No i załadunek w poniedziałek. Ej, patrzcie, tutaj się czuję jak w Istambule. Ile to jest pasów? Nie wiem, ale jak ja jadę, to jest jeden. Kurde, ten pierdółką tu stanął. Pogoda jak na zwiedzanie w sam raz, co? O, tu jest sklep spożywczy, patrzcie, no 250 metrów od tego parkingu, genialnie. Włochy ogólnie są drogie, więc no, dokładnie taki zamek ten w Grecji. Zobaczycie jak po włosku rozmawiam z miejscu. Ciao. Oh, You don't speak English. right. Una noche. Una notte. Sí. Problema? Perché non ho posto. No possible? Kapito, kurde, bo ja nie mam czasu jazdy. Jak nie będzie una nota, to będzie problem. 20 minut zostało. Kurde, by znalazł, bo ja zostałam w szalonej dupie. Ani zwiedzania wtedy, bo nie zostawię ciężarówki, tak? Pustej. Jezu, wiecie ile? Parking? 30 euro. No nic. Kręcę tutaj, zrobię sobie tutaj. O, 24. W takim razie jadę do Rzymu. I wtedy. To jest taka głupa pora dnia, wiecie, że ani jeszcze noc, znaczy już jest ciemno, ale tak wiecie, ten lusterka, każda ciężarówka inaczej wystaje. Tu jakiś dyszel, tu jakieś coś. Czy tam jest właśnie przyczepa, więc możliwe, że będą chcieli ją podpiąć. To zakończone. Dobra. Kartę is okay? A posto? Ok. Finito. Finito. Grazie. Guarda! Już mi każą chodzić do bankomatu teraz. Kurde, może nie. Słuchajcie, wszystko załatwione. Nie mam gotówki, ale bez problemu mogę zapłacić przy wyjeździe. Także zbieramy się, jedziemy. Volvoś będzie sobie stał tutaj przez kolejne 24 godziny. Powinien być dobrze, nie? No dobra, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą, jak to w takich przypadkach idzie. Dobra jest taka, że mam hotel naprzeciw tej fontanny Trevi. Wiecie, która? To taka najsłynniejsza w Rzymie. Wiadomo, że poza sezonem na ostatnią chwilę jest zawaliste cena. A zła jest taka, że nie ma żadnego Ubera. Nikt nie chce mnie zawieźć, więc 800 metrów stąd jest stacja metro. Więc... Ciao. O, dobry wieczór. Ciao. Więc muszę iść na nogach na stację metro. Jak ja sobie w metrze poradzę? Przecież ja zginę w metrze. Mi zawsze siostra pokazuje i prowadzi za rączkę. Ja nie umiem metro.